Witajcie, telewidzowie! Nie kolejnego, a pierwszego odcinka z Polski. W sumie też pewnie ostatniego, bo za wiele czasu w tej Polsce też już nie mamy. Dziś zabieramy Was nad Polskie Morze. Zobaczymy, jakie miejscowości po drodze uda nam się zobaczyć. Mamy w planach 3, aczkolwiek chcę się zajechać do tych mniejszych, w których też nigdy nie byłem. A mamy tam w sumie, jak patrzę teraz na mapę, 40 minut, 45 do niektórych. Także mam nadzieję, że odwiedzimy te małe też dzisiaj. Zapraszamy. Jedziemy. Wybraliśmy miejscowość bardzo popularną dla młodych ludzi, ale to w sezonie. Wiem, że teraz tam za wiele się nie dzieje, ale jedziemy sprawdzić, jak to wygląda. A pierwsza miejscowość to Mielno. Od Marcina z domu mamy 52 km do Mielna. Tutaj mapa pokazuje 44 minuty. Powinniśmy być na miejscu. Gapy z nas i to straszne. Już jechaliśmy, jakieś 15 minut jechaliśmy i Marcin mówi dron. No, dron został w domu. Wracamy. Decyzja niełatwa, bo już też nie jest wcześnie, ale wracamy właśnie takiej pogody, szkoda odpuścić, żeby nie wziąć tego Tak. drona ze sobą. Wyjeżdżamy do Rokosowa ponownie. Mamy to! Ruszamy teraz! Na trasie mijamy takie miejscowości jak Domacyno, już minęliśmy i teraz jesteśmy w Zbartowie. Co ty, Mari? Co ty, hamulca nie wyczułaś jeszcze? Buty, widzę butów. Okej. Dojeżdżamy już do Koszalina, ale my do Koszalina nie będziemy wjeżdżać, po prostu śmigniemy bokiem. O, nawet 4. zjazd Marika ma. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet time. I'm running wild. Zaparkowaliśmy już w Mielnie. Tutaj jest problem z parkingami. Raczej może nie problem. Jest tych miejsc, gdzie można parkować, ale trzeba oczywiście płacić. A my stanęliśmy pod Biedronką. Dzisiaj jest niedziela, Biedronka zamknięta, więc powinno być za darmo, bo tak to i tak trzeba zapłacić 10 zł, jak się wjeżdża na parking Biedronki. Dlatego ten parking tak rozbudowali, bo tutaj z tyłu jest Biedronka, a tutaj jeszcze tyle miejsc parkingowych. To ja pierwszy raz widzę. My jesteśmy już na tej dobrej stronie, przez Mielno idzie ta jedna droga, my jesteśmy na głównym deptaku, jak pójdziemy prosto, to dojdziemy do morza. Zaraz pooglądamy jakieś knajpy kebabowe. Oczywiście nie będziemy jeść, bo ja jestem jeszcze najedzony, ale rozejrzymy się, co mają. Ja jakąś zupkę bym zjadła, ale to może zajdziemy później do jakiegoś... A na jaką masz ochotę? Dzisiaj niedziela, więc rosół. Pierwsze knajpy od razu przy ulicy pozamykane. Tam dalej słyszę, jakaś muzyka gra, ale to już nie restauracje, tylko jakieś sklepy. Szarlotka z bitą śmietaną plus kawa albo sernik 28 zł. No to nie tak mało mi się wydaje. I może nie tak dużo też, jak na polskie morze. Ostatnio za samą herbatę zimową w centrum handlowym zapłaciłam 20 zł, także Tanio nie jest. no nie jest. 28 zł z ciastem nad morzem, to myślę, że tak jeszcze okej. Po drugiej stronie też wszystko pozamykane. To teraz posprawdzamy trochę ceny. Stan marzec 2006 rok 39. Taki zestaw dorsz. Proszę bardzo. Tu mamy Devolaj 39, frytki, serówka, rosół, pieczeń wieprzowa też 39. Tutaj też takie danie, taki zestaw 39 zeta. No, około 400 zł trzeba zapłacić. Mari mówi, że z rocznikiem cofnąłem się o 20 lat. Tak, nie chodziło mi o 2006, tylko o 26. Jeszcze przed wejściem na plażę zobaczyliśmy taką uliczkę i patrzcie, te budynki wyglądają jak po niemieckiej. Tak mi się wydaje, że one jeszcze tutaj za Niemca były zbudowane, a obok od razu najsłynniejsza dyskoteka w Mielnie, czyli Bajka. Nie wiem, czy ona otwarta teraz. Widać tutaj trochę po tym syfie i po tym ogrodzeniu tutaj też, że raczej to będzie otwarte dopiero na sezon. Tutaj nikt nie urzęduje teraz. I to mi się podoba. Polska zapiekanka, nie jakiś tam kebab. Światło tutaj mryga, ale patrzcie na te. Gruba kroma chleba z takim smalcem. Ile ona kosztuje? Pajda? 20 zł za takie coś, Mari. Ty lubisz smalec, lubisz taki chleb? Czemu by nie? Musi. A tu jeszcze są jakieś dodatki. O, i jeszcze tam jakieś ziemniaki, frytki robią, ale tamte rzeczy mi się podobają. Jeszcze niedawno to już byśmy tutaj kubek sobie lali, ale teraz lodziarnie oczywiście otwarte, kawę też można wypić, ale my też nie na lody tutaj przyjechaliśmy. Idziemy, jesteśmy już przed samym wejściem na plażę. Kto zgadnie, co to jest? To jest samiec foki, Pan Foka. pan mors.
Pan Mors jest duży, tutaj też jest Pan Mors mały. Zaraz podejdziemy bliżej. O, pan teraz też podszedł sobie go pooglądać. Kiedy on był tutaj, no nie widać. O, taki mały latarnik, a teraz wchodzimy już na plażę. Słońce jeszcze świeci na plaży, piasek ładnie wygląda, ale też spokojne morze dzisiaj. Fale nie są jakieś konkretne. Niedziela. Jak ktoś bywał wcześniej w Mielnie, w innych sezonach, to teraz zobaczy różnicę. Zobaczcie, jaka jest wielka ta plaża. Kiedyś woda była aż tutaj, ponoć jest jakaś cofka ostatnio na Bałtyku i ta plaża jest ogromna. Wygląda trochę jak ta w Kołobrzegu. Była kiedyś bardzo mała, jak pamiętam. Podoba Ci się, Mari? Fajnie. Ja mam sentyment do tego miejsca też. Mi tu brakuje jedynie takiego mola, gdyby było w morze. To by było pięknie. Tak. Mari postanowiła, że sprawdzi wodę. No myślę, że to zimna i to mega. Mam teraz lodowate ręce, więc bym powiedziała, że ta woda wcale nie jest jakaś taka zimna, ale myślę, że to tylko takie pierwsze wrażenie. Czekaj, zobaczę dalej. Jeszcze jedna próba. Zaraz większa fala przyjdzie i ją zmoczy. Ona pewnie nawet mnie nie słyszy teraz. Aj, nie widzę. O, idzie tam większa. Zimna. Zimna. Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Ven pa' aquí, mi amor, hacemos el amor, el mundo se paró. Solo esta pasión. Mira, me siento el calor de tu mira. Cuando estás acá estoy tranquila y no me importa nada. Fuego, yo siento contigo un fuego. Me mata el olor de tu cuerpo y no me importa nada. Zeszliśmy już z plaży, byliśmy tam chwilę. Wiatr jest dość mocny, ale zimny, jeszcze taki arktyczny nawet. Łapy to, to mi zimno, czerwone całe. Wczoraj było fajnie ciepło, całkowicie inna pogoda i nie było Dzisiaj tego tak. wiatru. Nawet wczoraj jak wiaterek wiał, to tak przyjemnie. A dzisiaj... Słońce świeci, w ogóle chmurek nie ma, zobaczcie, ale jednak zimny wiatr. Wygląda na to, że w sezonie będą tutaj gotować grochówę. Wpadniemy w sezonie. Powoli kończymy przygodę z Mielnem, akurat z tą częścią Mielna, z plażą. Chcemy dzisiaj zobaczyć kilka miejscowości, więc musimy się zbierać. Jest godzina 14, ale idziemy jeszcze coś zjeść tutaj. Zobaczymy, czy jest otwarta taka knajpa. Polskie jedzenie, dobre jedzenie, tanie jedzenie w Mielnie. Jak pójdziemy, jak będzie otwarta, to możecie to uznać za polecajkę, bo już kiedyś tam jedliśmy i nam bardzo smakowało. W Lublinie mamy koziołki, we Wrocławiu krasnale, a tutaj morsy. Sporo, pewnie tak mi się wydaje, bo to już jest trzeci chyba, jak widzimy, pewnie porozsiane tutaj po tej miejscowości, tak jak właśnie w tamtych innych miejscowościach. Restauracja nazywa się Bar Pokusa. Na Google sprawdzaliśmy i jest, że jest otwarte, a tutaj, no niestety, zamknięte. Liczyliśmy na domowy obiadzik, jakąś zupę, niestety. Jedziemy do innej miejscowości. Ale tak jak Wam powiedziałem, jedzenie jest dobre i jak będziecie w sezonie, to zajdźcie tutaj spróbować. I już teraz zbieramy się do następnej miejscowości, a następna miejscowość jest oddalona o niespełna 20 minut od Mielna i jedziemy do Gąsek. Zobaczyliśmy na mapie, że jest latarnia morska otwarta jeszcze przez 1,5 godziny, więc jak dojedziemy, to będziemy mieli jeszcze około godziny, żeby wejść na samą górę. Ruszamy z parkingu, mamy 20 minut. Ja mam nadzieję, że ta latarnia dzisiaj będzie otwarta i nie tylko w sezonie. Jesteśmy już w Gąskach, jechaliśmy od strony Mielna, to już wiecie, i przejechaliśmy całą miejscowość. Ja tutaj nigdy nie byłem, mam dosłownie od domu jakieś 40 minut, nigdy nie byłem, ale cała trasa, kempingi, namioty, jakieś miejsca do spania, mnóstwo tego. Wioska cała zrobiona pod turystów w sezonie. Tak, fajnie, teraz te domki są porobione, te nowoczesne, takie przeszklone Tak. całe. Także fajnie, ta rasa jest właśnie w te domki obłożona. Z drugiej strony czasami zastanawiam się, jeśli całe są przeszklone, gdzie jest ta prywatność, bo w sumie cały czas musi być to zasłonięte. Zaparkowaliśmy tutaj, a tutaj, za tym drzewem, o, schowała się, jest już latarnia. Też widać cegła jeszcze po Niemcach, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest jeszcze jakiś budynek, pewnie to kiedyś służyło do czegoś. A teraz idziemy zaraz zobaczyć tam, czy da się wejść dzisiaj. Podjęliśmy decyzję, że najpierw idziemy zobaczyć na plażę i widzę, że ta plaża tutaj już jest mniejsza niż ta, co była w Mielnie. I tak to wygląda. Oj, tutaj to jest pusto, tam widać jakieś 2 osoby tylko. No z tej strony jeszcze kilka osób widać, ale zdecydowanie mniej niż w Mielnie.
już po plażowaniu zdecydowanie inaczej niż w Mielnie, a teraz już mam przed sobą latarnię i widzę, że tam ktoś już jest z plaży już widziałem, że ktoś tam jest na górze, więc na pewno jest otwarta. A tak się prezentuje w całości. Tutaj przed wejściem jest wejście, jest mapa latarni. Ja mam zaliczoną latarnię tylko tą w Kołobrzegu i to też ostatnio. Nie wiem dlaczego ja to wszystko miałem. A ty, Marika, którą zaliczyłaś? No to tą w Kołobrzegu to razem ze mną, to wiem. A masz inne zaliczone? Kojarzę, że kiedyś byłam, ale... A w Świnoujściu nie byliśmy? Nie, A, ja nie byłem. Nie, w Miochorzu w ogóle nie byłam, Kikut też nie kojarzę. No to powiem Ci, to tylko w Kołobrzegu. To tylko w Kołobrzegu. Dzisiaj będzie druga latarnia w Gąskach i patrzcie, rok budowy to za Niemca. To tutaj były tereny poniemieckie, nas tutaj nie było. Wysokość latarni 49 ponad metrów. To światło to jest troszeczkę wyżej i zasięg latarni 43 km ponad. To daleko. Sporo. Tak, Nie wiedziałam, to że na one tak kutry daleko. rybackie i wiesz, jak sobie wypływały, to wiedziały gdzie wracać. Nie znam ceny, obstawiam, że będzie 12 zł od osoby, ale zaraz to się wszystko okaże. Bilet 15 zł, teraz przed nami 226 Ja już 10 stopni. pokonałam. Jest opisane? A, jest tutaj napisane 10. Dobra, startujemy. 20! 50 za nami. Formy nie ma. Jest, 100. stówka. Ziaja nie obydwoje. Doszliśmy na górę schodów takich, nazwijmy je normalnymi. Teraz będą takie strychowe schody. Już na samą górę. Ja już na samej górze, Marcin, ostatnie pionowe Końcówka. schody. Ostatni 220, ile 6-7 było. Jesteśmy. O, piękny widok. O tych domkach wam mówiłem. Patrzcie, same domki do wynajęcia. Tak ta wiocha się rozrosła. Zrobimy szybkie obejście dookoła. To jest ta strona z tymi domkami. Tutaj już jest jedna strona. O, na plaży. Ten telefon by mi wyrwało. Ale numer. Pewnie wieje nieźle. Z tej strony nie ma ludzi tutaj na górze. Ale fajnie. Tu piękne widoki na tą wioskę. Fajnie, ale wieje i spadamy. Tak, idziemy już na dół. Szybko pójść. O, dobra, Mari pierwsza. Tutaj trzeba spokojnie Tyłem po kolei. chyba. Tyłem, tak. Ścigać się nie będziemy, bo można tutaj zęby stracić. 13 minut nam to zajęło, a co się jeszcze dowiedzieliśmy, że ten dom tutaj naprzeciwko to był dom latarnika. Oczywiście teraz to jest dom prywatny, jakby te potomkowie, którzy tam mieszkają, tych latarników, jakby nie mają już nic z tym wspólnego, z tą latarnią. 13 minut mówiłem? Mówiłeś, tak. I jeszcze się dowiedzieliśmy, że to jest druga najwyższa latarnia w Polsce. A teraz taka zagadka do Was, która jest najwyższa. I to nie jest ta w Ustce. Dojechaliśmy do trzeciej miejscowości, która to Tada! Ustronie Morskie. Jesteśmy coraz bliżej Kołobrzegu. I od razu Wam powiem, co mi się tutaj nie podoba w Ustroniu, że jest taka betonoza. Zobaczcie, tak to macie lasy ładne, piękne, a tutaj jest tak, plaża i to jest tutaj zabudowane. Dużo hoteli, jakichś pensjonatów, w tą stronę zresztą jest to samo. Oczywiście większość tych biznesów tutaj pozastawiana, pozamykana, tutaj jakieś sklepy, namioty i teraz szukamy też zejścia do plaży. Zobaczcie, nawet te ogrodzenia takie tutaj nieprzyjemne, jeżeli chodzi o ten cały urok tej miejscowości. Zdecydowanie z tych wszystkich miejsc, no to ja tę Ustronię znałem jakby wcześniej, no to Ustronie mi się podoba najmniej. A Ty, Marika, jak to odczuwasz, te zasłonięte plaże i te budynki? Ja jestem lekko w szoku. Gdyby mnie ktoś tu wysadził, to nie wiem, czy bym powiedziała, że to jest Polska, bo w ogóle mi się polskie morze nie kojarzy z takimi budynkami z zasłoniętym. I w wielu miejscowościach byłam nad polskim morzem, a tutaj pierwsze co widzę, po prostu naprawdę, że tu jest ten deptak. Oj, proszę, tutaj już schodzimy teraz w dół, ale tu cały czas budynki, po prostu plaża, budynek i plaża. To jest pierwsze zejście na plażę, jak idziemy właśnie z tamtej strony. O, z tamtej szliśmy. I tam są kolejne. Tam nawet widzę, nie wiem czy to jest molo, ale tam widzę, że jak ludzie chodzą, no to może jest takie małe molo. Można to nazwać małym molo. I jesteśmy już na plaży, mewy latają. Plaża też ładna, piasek, kurczy, jak na Boracay i na Delikatny. Filipinach. No, Tak, delikatny, mąka taka. W tym miejscu porobione są teraz jakieś restauracje, smażalnie ryb, ale kiedyś wydaje mi się, że tutaj wciągano po prostu te kutry, albo to była jakaś remontowa część tej miejscowości, tak by przynajmniej bym obstawiał. Jeden kuter rybacki jest, więc możliwe, że tak było. Doszliśmy na te molo, które myślałem, że nie jest molem, ale na to wychodzi, że jest molem, albo bardziej taką kładką. No nie, po prostu to jest małe molo. O, pan coś tu szuka, może jakiś bursztyn? może metalu. To nie bursztyny, pan chodzi z wykrywaczem, więc szuka czegoś, co zgubili. Złota, kasiory, Dokładnie, tak. Czasowicze i jak to było? kuracjusze. Kuracjusze. Kuracjusze? Kuracjusze. Easy come and easy go.
gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. Spędziliśmy chwilę na tym molo, porozmawialiśmy sobie tam z panami, którzy poszli na koniec tego molo. Starsi panowie, 78 i 79 1 lat. Tak, mówią, że chcą dożyć do jedynki z przodu, także jeszcze trochę im zostało. Wróciliśmy na ten deptak, powoli zbieramy się do samochodu. Tam jest może i to molo, ale tu widzę, że ktoś wyprowadził jakieś rybki z wędzarni. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Świeżutko. Ale bym pachnie zjadła dymem. taką rybkę, no. O, pięknie, nawet krewetki Krewetki? wędzone. Te rybki tutaj to taka reklama, Marii. A tutaj macie cennik. Jakbyście byli w Ustroniu Morskim, no to patrzcie, makrelka 35. Ostatnio w Kołobrzegu płaciłem 11 za całą makrelkę, ale 35 chyba było za kilo nawet. A ta, no ta jest trochę większa niż ta w Kołobrzegu. No pięknie wyglądają, widać, że świeżo uwędzone. Bierzemy coś? Jakiś ośrodek się buduje, hotel i to 2, i to dość spore, tych pokoi tu trochę jest. Będzie gdzie przyjeżdżać. Może zabierzesz mnie tutaj w lecie. Mari, samochodem Cię tu przywiozę. 40 minut i jesteśmy. A co innego z noclegiem. Ale jak patrzyliśmy ceny, no to Wschody, tak zachody. 300 zł trzeba mieć. No, nawet niektóre domki, czy takie prywatne kwatery 540 zł dzisiaj. Na dzisiaj, No. także Tanio nie jest. poza sezonem. Sprawdziliśmy ten apartament, on jest z widokiem na morze i mówiliśmy, że jest drogo. Sprawdziliśmy taką przypadkową datę na 15 kwietnia i patrzcie, 655 zł. No O. ładny, to jest ten duży apartament, no ale No. cena też jest niezła. Kto by pomyślał, że w Ustroniu takie ceny i taki hotel? Ja osobiście nie myślałam, że w Polsce mamy tak blisko hotele z widokiem na morze. No oczywiście są, zdarzają się, ale żeby były tak właśnie ustawione i to wygląda na nowy apartament, to jestem lewko. Za drogo, jedziemy do Kołobrzegu. Wracamy do auta i jedziemy jeszcze Kołobrzeg odwiedzić, ale robi już jakby słońce. Jeszcze nie ma zachodu słońca, ale już jest tak nisko, że go nie widać i jest już tak zimno, że w łapy ładnie tutaj wali. Nie. Jesteśmy już w naszym docelowym miejscu, czyli Kołobrzegu. To nasza ostatnia nadmorska miejscowość. I chcę Wam pokazać jeszcze parking, gdzie będziecie mogli sobie parkować, jak przyjedziecie w sezonie. Tylko 5 zł za godzinę. Nazywa się Interparking i on jest przy samym porcie. Tak wygląda. Pamiętajcie, przyjeżdżacie 5 zł, nie musicie jeździć, szukać. To też dobra cena. Doszliśmy do portu już w Kołobrzegu, jak już wiecie, i to jest statek, który pływa na zachód słońca, ale nie widać, żeby wypływał, bo on dopiero cumy rzuca. A zachód słońca, no jak widzicie, zaraz będzie. I tutaj jeszcze jeden stoi. Tutaj jeszcze powinien okręt wojenny stać, ale on raczej w sezonie stoi. Tak mi się wydaje, że po prostu przypłynie tu w sezonie i też można pływać. Wiking? Też Właśnie nie ma Wikinga. nic nie ma. Nie ma Nie Wikinga. kursuje, patrz, kursuje. Monika Trójka może wypłynęła wcześniej. Możliwe, że właśnie jest teraz No. w morzu. I tam jest jeszcze jeden tylko, czyli ograniczona liczba jest teraz poza sezonem. Jesteśmy pod latarnią. Ktoś jeszcze na górze jest, ale wiemy, że przed zachodem słońca zamykają, żeby można było ją odpalić, ale idziemy sprawdzić. Mamy już bilety, tak, jeszcze jest 17:05, do 17:30 sprzedają bilety, do 18:00 ponoć latarnia otwarta, więc wchodzimy na górę. Przed wejściem na samą górę jest jeszcze wystawa na samym dole i też w pośrodku, jak się wchodzi, więc możecie sobie pooglądać zdjęcia, jak to wygląda z morza, z latarni. O, marynarze, jak sobie na jakimś okręcie tutaj śpią. No ciekawe. Szkoda, że nie ma opisane, gdzie to jest, jaki to okręt. Wygląda na to, że to jest ten okręt desantowy, tak mi się wydaje. Tu jest ta pierwsza wystawa, a my wchodzimy na górę. Na pierwszym piętrze, można tak powiedzieć, jest kolejna wystawa. Stocznia Gdańska. Wystawa zobaczona. Idziemy jeszcze wyżej. Tu możecie zobaczyć, że
Jest wąsko. Jesteśmy, no można powiedzieć, w połowie. Jest tutaj wyjście, taki taras. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Też super, bo trochę inna perspektywa. Jak wejdziemy na górę, na górze już byliśmy, bo wam wspomnieliśmy, że odwiedziliśmy latarnię w Kołobrzegu, no to jest inny widok. No i ja daję jakieś 15 minut i słońce zacznie zachodzić, nawet szybciej. Widać, że z portu wypływa teraz jakiś statek. Z tego poziomu tu nawet nie widać jeszcze dachów tych budynków, a zaraz idziemy na górę, to wam pokażę, jak to wygląda z góry. Na kolejnym piętrze też jest jeszcze wystawa, historia tej latarni. A my teraz schodzimy takim, o patrzcie, teraz to już jest no, spora średnica tej latarni. Na dole jest wąsko. I jesteśmy już prawie na samej górze, ostatnie schody na górę. I jesteśmy, O patrzcie, ja. jesteśmy na samej górze, mówiłem wam, że Ale tu już jest inny pięknie. widok. Tak, zdążyliśmy na zachód słońca, za chwilę będzie. Ten stateczek widać, że już jest kawałek za portem. To wygląda mi na kuter rybacki. Przejdziemy się teraz dookoła, jak to wygląda na tej plaży. W tą stronę, zobaczcie, tam jest molo. Też sporo ludzi. Schodzimy już i idziemy na molo, póki jest widno. Wcześniej wam pokazywałem, że jest cała historia latarni i patrzcie, pierwsze światło zabłysło tutaj w 1666 roku. To też nie za naszych czasów i można zobaczyć, jak to wyglądało. Są jakieś obrazy, są jakieś zdjęcia tutaj, jak to wyglądało po wojnie, więc ta latarnia była odbudowana, ona nie jest oryginalna. Jesteśmy już na deptaku, idziemy w stronę molo. Tutaj też macie, jakie są aktualne ceny gofrów z różnymi dodatkami. Dzisiaj molo jest za darmo, ale od ostatniego piątku w kwietniu do trzeciej niedzieli w październiku trzeba zapłacić. Wstęp jest 9 zł normalny i ulgowy trochę mniej. I bramki pozaklejane, widzicie tutaj, ale zaraz wam coś pokażemy, jak będziemy wracać. Dzisiaj pięknie, jeszcze pełni nie ma, ale księżyc jest dość duży, to jest jedna strona, ale druga strona jest zdecydowanie lepsza. Piękniejsze kolory. Tam byliśmy niedawno na latarni, widzicie, na środku jest latarnia, a z tyłu piękne kolory, zachód słońca. Doszliśmy na koniec mola? Kurczę, mam problem, odmienia się czy się nie odmienia? Molo. Molo. Doszliśmy na koniec molo. Morze spokojne. Czasami tutaj te fale uderzają o te mury i przelewa się ta woda. Ale dzisiaj jest spokojnie, ale na dole jest jeszcze kawiarnia. Idziemy zobaczyć. Jesteśmy już na dole i tutaj jest ta kawiarnia. Jest kawiarnia, oczywiście można się nabić jakiegoś piwa, jak ktoś ma ochotę. Proszę bardzo, są też jakieś ciasta. Mari, masz już jakieś ceny? Mam ciasto dnia 23 zł i gorąca czekolada z bitą śmietaną 17 zł. Idziemy. Czyli drogo. Wino grzane 0,2 15 zł, 0,3 19 zł, wino białe 33 zł, lampka. No to wydaje mi się, że sporo. Co tu jeszcze mamy do jedzenia? Nie ma żadnej... nic? Nie? To Ciast- bardziej wypić piwo, napić się kawy, zjeść deser. A piwo zaczyna się małe od 14 zł i tak duże za 18 można wypić. Koniec tej wyprawy po molo. Wracamy już powoli do samochodu. Zgłodniliśmy, żołądki podchodzą nam do gardeł. Jedliśmy dzisiaj w sumie śniadanie o 11, więc jakiś czas temu już. Jak w podróży śniadanie o 11. No tak bywa. Ale mieliśmy w planie w sumie zajść na jakąś rybkę, coś do jedzenia i wyszło tak, że w tym pierwszym jeszcze nie byliśmy, nie było zamknięte. Tak. Tak, myśleliśmy, że tam zjemy jakąś zupę przynajmniej. W drugim miejscu w ogóle nic nie było, wszystko było pozamykane w gąskach. W Ustroniu byliśmy na szybko tylko tą rybę, widzieliśmy otwartą, też chyba żadnej A knajpy. nasza ulubiona w Kołobrzegu zamknięta. A nasza już zamknięta i co? Jedziemy do domu. Pamiętacie Morsy w Mielnie? No to tutaj jest Marian Mewa. Można sobie zeskanować w kilku językach, odsłuchać o co tutaj chodzi i tak jak było w innym przypadku, też możecie znaleźć ich kilka w Kołobrzegu. Mari teraz odpali tą głosówkę. Marian Skater, luzak z deskorolką i widokiem na molo. Na bulwarze Jana Szymańskiego, tuż przy wejściu na słynne kołobrzeskie molo, czeka na Ciebie jeden z najbardziej wyluzowanych przedstawicieli ekipy Marianów, Marian Skater. Wróciliśmy już do Rokosowa. Jest godzina 15 po 21, a my idziemy jeszcze szybko na ognisko. Wzięliśmy 6 kiełbas, idziemy je usmażyć. W godzinę czasu się wyrobimy i wracamy, bo jest dość zimno. A teraz Wam pokażę, jak wygląda OSP Rokosowo. Tutaj na mojej wiosce, zobaczcie, stare sprzęty, stare motopompy. Tutaj mamy naszą straż, a najlepszy to jest ten malunek, zaraz Wam pokażę. Drzwi, patrzcie. Pięknie, kolorowo, a tutaj obok strażacy. No właśnie, a my idziemy teraz tam dalej. Dalej są ogródki działkowe i tam będziemy robić ognisko. Jesteśmy już na działce. Marcin organizuje drewno. Drewno? Drzewo. Drewno. Dobrze, nauczyłaś się już. Jest mega zimno, więc rozpalamy czym prędzej. O, coś się nie chce palić ten papier, ale
Drewno suche to zaraz załapie. Marii szykuje kiełbę, mówi, że jedną zje. Ja to biorę 3 dzisiaj. Kurczę, nie wiem już gdzie cię, a gdzie nie. Tak, 3, bo ja dzisiaj tylko śniadanie zjadłem, także głodny jestem. Ja też. I co, o jednej polecisz? No, Wątpię. mam ochotę na gofry. Tak się dzisiaj nastawiłam na gofry, w końcu też nie zjedliśmy, bo tak szybko, już Dzisiaj tego... Niedziela, to nie koło ma brzegu. nawet gdzie zakupów zrobić. No właśnie. Jutro może kupimy coś na gofry. Marii nadziewa kiełby na kije. Ja myślę, że po 2, jak dasz od razu, to po jednej to będziemy długo czekać. Ja to mega głodny. Czekaj, po kiju rozgrzałam, w właśnie. sensie wy tego... Gorące teraz. Jak to, no, gorąco, że się nie oporzyła. Kiełbasy nabite, więc zaczynamy je smażyć. Wczoraj była śląska i dzisiaj też będzie śląska. Chlebek białkowy. I jak śląska dzisiaj? Ja. Uwalona już w ketchupie, ładnie cię złapałem. A ja tak jak powiedziałem, smażę sobie od razu 3. Wracamy już z działki, trochę nam się przedłużyło niż godzinę, w sumie z 1,5 zeszła. Jeszcze chwilę na koniec posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Chwila przed 11, czas wrócić do domu, ogrzać się. Dziękujemy za oglądanie, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia! Pa!